Jakiego Buddy? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, telewizorku. Chyba pora już zaczynać. Już dzieciaki uśmiechnięte, już wesoła każda mina. Wspieram cię, Marysia. Ciepłe słowo wsparcia? Herbatka. A ten Budda, myślę, kurwa, w kubku, jakimś dobrym kubku. Coś kojarzę, ale tak o. Siema Łukasz, siema Radosław, siema Catwoman, siema Anarkidusza, siema Jakub Podpora, siema Joanna Alabaster, siema Michalina Kobla, siema Pola Droid, siema Marysia, siema Zak Soja, siema Bartkam, siema Arturo, siema Misza Miszka, siema Adam, siema Dumb, siema Roller, siema Jachim, siema Reptylian, siema Kimer, siema Avatar DM, siema Marcin, siema Zin303, siema Bartłomiej, siema Punkrock Polska, już mówiłem chyba, nie? Siema Bartolomeus, siema Patryk Oczadły, siema Miłosz i siema Angrącka, siema Misza Miszka, siema Krzysiu, siema Pola Lola, siema Bartolomeus, już też mówiłem, siema Kutebeniarze, siema Jakub Sowa, siema Łukasz Kusz, siema Grzegorz Burtan, siema Aro, siema Drakana, siema Kacepru, siema Zachsoja, to też mówiłem już, siema Adam Ziółkowski, który mówi, że jest 55 osób już i tylko 7 kciuków. Nie wiem, co z tym zrobicie. Witajcie w ten piękny, powośpowy poniedziałek. Słuchajcie, ksiądz ruchał dziecko. Pomyślelibyście, że takie rzeczy się mogą dziać? WP pisze, że słuchajcie, skandal w kanadyjskim kościele. Cudzysłów, jesteśmy jeszcze w szoku, zamykam cudzysłów. Nazwisko kardynała Geralda Cypriana Lacroix, prymasa Kanady i bliskiego współpracownika papieża Franciszka, znalazło się na liście oskarżanych o molestowanie seksualne w pozwie zbiorowym przeciwko archidiecezji Quebecu. Ofiarą duchownego miała paść 17-letnia dziewczyna w latach 87-88. Po zarzutach prymas czasowo wycofuje się z publicznych funkcji. Pomyślelibyście? No w szoku, oni są w szoku, znaczy jeszcze nie wiem kto, bo nie doczytałem, ale no ja jestem, że ksiądz? Pedofilia? Ja pierdolę. To jest nie do pomyślenia. Zobaczmy, kto jest w szoku. Nie wiadomo. Nie do pomyślenia. Kochani, to jest nie do pomyślenia. Kanadyjski dziennik Le Devoir w odpowiedzi na te doniesienia opublikował komunikat Biura Prasowego Metropolity. Jesteśmy jeszcze w szoku, próbując zrozumieć nowe okoliczności pozwu zbiorowego. Bla 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 bla. Słuchajcie, ja jestem w szoku. Kurde, że tak wysoko postawiony i że ciekawe, czy papież wiedział. Którykolwiek. Ja myślę, że nie. Tak samo jak wysłuchałem wczoraj podcastu dezinformacyjnego, z którego wynikało, że Patryk Jaki tak samo nie wiedział o tym, że neonaziści przygotowują w jego biurze poselskim kukłę Tuska do spalenia publicznie. Właśnie, skąd papież miałby wiedzieć? Skąd papież miałby wiedzieć takie rzeczy, słuchajcie? To jest coś nie do pomyślenia. Równie dobrze to mógł być Murasz na przykład. Jak w Polsce pojawiały się
Kolejne doniesienia o kościelnej pedofilii. Chyba w związku z tym filmem Braci Sekielskich, tylko nie mów nikomu. To linia obrony episkopatu była taka, że no... A murarze? A co z murarzami? Dlaczego nie sprawdzicie, ilu jest murarzy pedofili? Tylko się uczepiliście księży? A co z murarzami? Może murarze też ruchają dzieci? O tym to już nikt nie pomyśli, co? O tym to już nikt nie pomyśli. Słuchajcie, a tak przy okazji, zupełnym przypadkiem okazało się, 3 dni temu, że ksiądz z Częstochowy usłyszał wyrok za pedofilię. Zakończył się, to jest zupełny przypadek, ale jakieś takie kurde... Nie wiem o co chodzi, że nagle jakiś ksiądz okazuje się pedofilem i przy okazji jakiś inny ksiądz też okazuje się pedofilem, ale jaja. Dobrze mówisz, Pola, że papież jak na kogoś, kto ma łączność z wszechwiedzącym, to kurczę niedoinformowany dosyć jest. Siema Melvin. Zakończył się proces duchownego, który niegdyś pełnił posługę w jednej z parafii w dzielnicy Tysiąclecie w Częstochowie. Ksiądz, który został oskarżony o przestępstwo seksualne na nieletniej, usłyszał wyrok. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Jaki to jest wyrok, powiedz mi? To pisze portal naszemiasto.pl, skrzydło Częstochowa. Jaki jest ten wyrok, mordo? 4 lata i 2 miesiące pozbawienia wolności. Czy to dużo, czy to mało? Pełnoletnia już kobieta zeznała, że współżyła z księdzem, gdy miała ukończone 16 lat. Do zdarzeń objętych zarzutem wobec wikarego miało dochodzić w latach 20-22. Dotyczyło okresu, w którym pokrzywdzona nie miała ukończonych 15 lat. Czyli najpierw było molestowańsko, a współżycie było po 16 roku życia. Czy 4 lata za takie gówno to dużo? Czy mało? Nie wiem. Nie potrafię tego ocenić. Marysia, tak, twoje też miasto. Talia Habanero, siema Talia Habanero, niech Allah błogosławi. Słuchajcie, to naprawdę jest niesamowite przypadki, że akurat księża okazują się pedofilami. Słuchajcie, ja bym sobie życzył w ogóle, żebyśmy żyli w takim społeczeństwie, w którym już jakby wszyscy przejrzymy na oczy i dostrzeżemy wspólnotowo, że celibat, ścisła hierarchiczność i same chłopy w organizacji, to nie może z tego wyniknąć nic dobrego. Być może celibat, ścisła hierarchiczność i same chłopy jest to nagromadzenie czynników sprzyjających fiksacjom seksualnym. Myślę, że jest to stwarzanie warunków sprzyjających obsesjom i fiksacjom seksualnym. Taką stawiałbym tezę. Plus, tak jak mówi Zaksoja, złote szaty i czapki też nie poprawiają sytuacji, myślę. Nie pomagają tutaj. Złote szaty i śmieszne czapki. No pomijając już fakt, do tego wszystkiego właśnie jeszcze należy dodać ten fakt, że siema Zbychu, siema Mateusz. Należy do tego dodać fakt, że mówimy o organizacji, która jest wyjęta spod prawa. W jakim stopniu? W jakim stopniu jest wyjęta spod prawa i ma swoje osobne prawo, kanoniczne. Więc czy to z filmów sekielskich, czy z innych przypadków znamy mnóstwo sytuacji, w których ofiara bądź świadek jest zachęcany do tego, żeby zgłaszać to do biskupa, a nie do prokuratury. Sytuacje, w których księdzem pedofilem zajmuje się prokuratura, są zdecydowanie zbyt rzadkie. Są rzadsze niż powinny.
Jak ksiądz gra na gitarze, to przepraszam. To wtedy przepraszam. Także słuchajcie, cieszę się bardzo. Cześć Karol Rosmanka. Mowa o księżach i o tym, że ruchają dzieci. I że mają społecznie stworzone warunki do tego, żeby być bezkarnymi w tym i do tego, żeby zapadać w seksualne fiksacje i obsesje. Bo hierarchia, bo same chłopy i celibat. Myślę, że to nie są zdrowe warunki, po prostu. To nie są zdrowe warunki dla człowieka. To są warunki zdrowe dla grzyba seksualnych fiksacji i obsesji. Także słuchajcie, cieszę się, że zaczęliśmy tydzień od lekkiego tematu. W poniedziałek 29 stycznia o godzinie 8:11 w zasadzie tak. Myślę, że to dobry pomysł. Miało być inaczej, ale tak wyszło. Po prostu tak wyszło. W takiej kolejności mi się pootwierały notatki, zapiski, zakładki. Więc trudno. Nikt nie mówi, że będzie lekko. Dlaczego w ogóle miałoby być lekko? Ja nie mam lekko, wy też musicie nie mieć. Nie musicie mieć. Fajnie byłoby zacząć poniedziałek czegoś lekkiego, typu omówienia, co Joanna Przytakiewicz, albo Anna Lewandowska, albo Leszek Balcerowicz, albo Krzysztof Stanowski dali na WOŚP i byśmy sobie porównali prezenty, miło, fajnie, sympatycznie. Ale no nie wyszło. Ale słuchajcie, żeby was pocieszyć, to powiem wam, że 22 stycznia, czyli już jakiś czas temu, został opublikowany list otwarty do premiera. W sprawie podjęcia działań zmierzających do rozdziału Kościoła od państwa. List otwarty podpisany przez takie organizacje jak Kongres Świeckości, przeczytam tylko te bardziej znane, Komitet Obrony Demokracji, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Akcja Demokracja, Federa, Kampania przeciw homofobii. Kampania przeciw homofobii ostatnio w ogóle. Słuchajcie, Słuchajcie, teraz będziemy się śmiali z aktywistów, których de facto należy wspierać w dobrej sprawie. Natomiast, słuchajcie, kiedy zmieniła się władza, kiedy koalicja wygrała wybory, to bardzo duża część aktywistów LGBT odtrąbiła sukces, że to już, że mamy to, że mamy to i kurde w dniu w ogóle wyborów wieczorem kampania przeciw homofobii na tym przeklętym Twitterze. 14 minuta, ale też pewnie w innych mediach społecznościowych opublikowała taki wpis, że o Melvin, powodzenia Melvin, nie atakuj go fizycznie, chociaż nieważne, zrobisz jak zechcesz, że odliczamy dni do wprowadzenia związków partnerskich i że 100 dni teraz będzie, 100 dni do wprowadzenia związków partnerskich. No i chyba już minęło 100 dni, bo wyciągają im to ludzie. I kurde, kurde, no widzicie. No tak to jest, jak się pokłada zbyt duże nadzieje w politykach Platformy Obywatelskiej chyba. Tak mi się wydaje, no nie? I to, że w 100 dni nie wprowadzili związków partnerskich, jest co najmniej tak samo szokujące jak ksiądz pedofil. Czyli w ogóle. Po prostu
Po prostu myślę, że pewne rzeczy powinny już przestać nas szokować, a w pewne rzeczy powinniśmy przestać pokładać nadzieję. Zrobię emotki, Marysia, mam to na liście na dzisiaj. Jak rymuję w ogóle, co? Zrobię emotki, Marysia, bo mam to na liście na dzisiaj. Także słuchajcie, no tak. Myślę, że ufanie politykom w ogóle nie jest za dobre. Politykom u władzy no nie jest za dobre. I ufanie Donaldowi Tuskowi też nie jest za dobre. Ciekawe co u Dagmary Adamiak słychać. Ciekawe co u Dagmary Adamiak. Mam ochotę teraz znaleźć ten film, na którym Dagmara Adamiak robi ekspresyjną minę do innego filmu, na którym Donald Tusk ślubuje bezpieczną aborcję do 12 tygodnia. On ślubuje. Także słuchajcie, no tak, ja wam ślubuję emotki na Discordzie. Na czym? Na Twitchu. Ja wam to ślubuję. Kurde, no. Wszyscy jesteśmy trochę Dagmarą Adamiak. Aczkolwiek no niektórzy z nas nie głosowali na PO, a i tak zostajemy jak ta Dagmara Adamiak, no. Polecam rozmowę Sakiewicza z Kukizem. Wow, twarzkie. Wow. Grubo. W politycznej kawie z niedzieli. Około 20 minut, a odklejek tyle, że wystarczyłby na 30 minut. Słuchaj, nie mówię nie. Możliwe, że w drugiej części sobie to zrobimy. Ja sobie to tutaj zanotuję. Ja sobie to tutaj zanotuję. Polityczna kawa się to nazywa? Polityczna kawa. O, no już mamy. Proszę bardzo, 25 minut. Cookies po Tusku możemy spodziewać się wszystkiego. A, to bez kitu, bo Cookies jakiś czas temu powiedział gdzieś, że zaczęła się okupacja Polski przez Donalda Tuska. Okupacja Polski przez Donalda Tuska. Więc myślę, że tak, że możemy sobie to zrobić potem. Myślę, że Punk Rock Polska na Karola Marksa nie przysięgnę, ale mogę wam to ślubować. Tak, właśnie tak. Tak. Nie wiem o czym mówiłem przed chwilą, słuchajcie. O Kukizie, tak, że okupacja Polski przez Donalda Tuska. No tak, no okupacja. Słuchajcie, ja też nie lubię Donalda Tuska, ale kurwa. W ogóle ostatnio tych odniesień takich trzeciorzeszowych to jest dużo i naprawdę jest gruba odklejka tego obozu bardziej prawicowego. Tej bardziej prawicowej prawicy, no nie? Parlament nie istnieje. Stan powojenny na terenie całego kraju. Dobrze mówisz, Marcin. Kaczyński mówi, że parlament nie istnieje. Ciekawe skąd pobiera dietę poselską w takim razie, jeśli Sejm nie istnieje. Sejm nie istnieje, konstytucja przestała działać. Można kraść czyperki, pamiętajcie. Ta Barbara Nowak, ta była kurator oświaty, porównuje WOŚP do Hitlerjugend. Kukiz mówi, że Tusk rozpoczął okupację Polski. No jest kurwa srogo, Słuchajcie, Sakiewicz jednoznacznie stwierdził, że jest gorzej niż podczas II wojny. Nice. Marysia, jeśli twoja mama mówi, że ma mental jak na wojnie, to zapytaj ją skąd wie jak jest na wojnie, jaki się ma mental wtedy. Siema de Michał Tomasik. Słuchajcie, Szwecji już nie ma, is no more. Friendship with Szwecji już nie ma, is ended. Now Sejm nie istnieje i konstytucja nie obowiązuje, is my best friend. No i pamiętajcie, że czyperki możecie kraść, piwo zero.
Jak to mawiał Jurek Owsiak, rób ta co chce ta. Rób ta co chce ta. No i pytacie mnie, co z tym wośpem, no nie? Pytacie mnie w listach. Wośp to literalnie akwarelista. No pytacie mnie w listach, co z tym... Siema Shiv Palpatine. Kukiz stwierdził, że brak prac domowych to realizacja polityki Himmlera. Nie, słuchajcie, idziemy tam chyba od razu. Zróbmy to, a potem sobie jeszcze pogadamy. Uśmiechnięta, niedzielna, polityczna kawa. Tak się nazywa program, w którym występuje Paweł Kukiz i Tomasz Sakiewicz. Czekajcie, coś się chciałem. Dobrze. Twaszkie, jak coś to będzie na ciebie. Orłuś wystawił na Wośp swój stary bagażnik dachowy. Ja pierdolę, ty! Ja pierdolę! Niedługo celebryci zaczną wystawiać na Wośp jakieś kurwa stare buty po dziecku znoszone, kurwa pudełko po pizzy, pół narty jednej. Kurwa! Marysia mówi, o Boże, jakiś ziomek obok mnie ma otwartego Twittera i widzę tweeta Maćka o Buddzie. Weź pokaż mu palcem i powiedz, to jest mój chłopak. Mordo, to jest mój chłopak. Bez kitu, ty. Stare ściereczki od okularów macie na Wośp. Niedziałającego pada. Smycz po psie, którego już z nami nie ma. No takie rzeczy, no nie? Takie rzeczy. Wow, kurwa, wow. Polityczna kawa. Dzień dobry. Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna kawa. Witam w największej konserwatywnej telewizji w Europie Środkowej, drugiej telewizji informacyjnej, a być może już wkrótce pierwszej, którą stale według Nielsena ogląda od 2,5 do 4 Witam w największej telewizji po tej stronie Mississippi. dziennie. Atlas drogowy i książka telefoniczna z 97. Bez kitu, zużyty papier toaletowy. No. Marcin, do zobaczenia wieczorem. A jeszcze oprócz tego w internecie. Ale patrz, że drabinę ma Zbychu. Głównie na Potężna YouTubie, biblioteka. I tu... A ostatnio przyłapali chyba Patryka Jakiego na tym, że miał też takie książki tak dość nieporządnie ułożone, że oprócz tego, że stały na półce, to jeszcze były właśnie ułożone w stosiki. I okazało się, że na ujęciach sprzed 2 lat i z tego tygodnia zeszłego są dokładnie tak samo. Dokładnie te same stosiki, dokładnie jakby nieruszone te książki od 2 lat, no nie?
Ej, w ogóle jaki ja jestem odklejony. Ja nie mam pojęcia, jakim jest ten Budda cały, no nie? Wkrótce będziemy mieli małą uroczystość. Może uda nam się pokazać, z jakiego powodu ta mała uroczystość. Jeżeli byśmy mogli teraz pokazać licznik Mała YouTube'a, uroczystość. to o właśnie, ten po prawej stronie, ta suma 992 tysiące Fusy po kawie do pokazuje, wróżenia. że bez kitu. tyle osób zdecydowało się zasubskrybować, czyli kliknąć oglądając YouTube'a, że Państwo chcą być stałymi obserwatorami naszego kanału na YouTubie. Prawie 1 milion osób za niecałe 8, a w zasadzie już praktycznie 7 tysięcy osób, które się dołączy. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby dawać łapki w górę i żebyśmy mieli niedługo tyle subów, co Tomasz Sakiewicz. Albo chociaż 5000. No to Marysia, ja bym uważał na waszym miejscu, skoro to jest taki popularny człowiek. A dołącza się codziennie kilka tysięcy, więc może to dzisiaj, może to jutro. Będziemy świętować milionowego subskrybenta, przepraszam za to okropne określenie, naszego YouTube'a. Żadne inne medium w Polsce nie ma tylu użytkowników, zarówno stałych, ale przede wszystkim tych Dobra, zamknij mordę, dawaj tego cookiesa, kurwa. Tego typu świadczy o tym, że Republika to jest taki mały naród, a nawet już nie taki mały, bo na przykład tylu jest Węgrów. To tyle moich ogłoszeń parafialnych. Przepraszam Dziękuję. mojego gościa, który się naczekał i nasłuchał, a to jest jeden z gości, którego na pewno Państwo oczekują. Paweł Kukiz, poseł Kukiz 15. Witamy serdecznie, panie pośle. Witam serdecznie, panie redaktorze. Ja przy okazji sobie wszystkie SMS-y przejrzałem i nie miałem dzisiaj czasu, także ten długi wstęp mi nie przeszkadzał. Aha. No tak, bo jak ktoś ma dużo obowiązków, to ma dużo SMS-ów. To dzisiaj tak leci, taka cywilizacja Nawet SMS-owo-telewizyjno-internetowa. Nawet w niedzielę. Tak Jak jest. zaczynaliśmy nasze młode życie, to radio, zdaje się, dominowało. Nie wiem, czy pana wpuszczali do perelowskiego radia, ale Jak zaczynaliśmy nasze młode życie, to dominowało pismo klinowe. ale to tam chyba w tym radiu można było cokolwiek jeszcze posłuchać, bo ja słuchałem Wolnej Europy i Głosu Ameryki. Panie pośle, Bez kitu, Mateusz. Wygląda trochę jak coach na tym tle. Słuchaliśmy, panie redaktorze. Podobnie. panie pośle, no niestety miło to już było. Ja chciałbym, żeby pan wysłuchał jednej wypowiedzi Mariusza Kamińskiego i muszę przyznać, że trzęsie mnie za każdym razem, jak tego słucham. Trzęsie mnie nie ze względu na Mariusza Kamińskiego, ale dlatego, że żyjemy w kraju, w którym takie rzeczy są możliwe. Posłuchajmy tej wypowiedzi. Sąd penitencjarny w Radomiu zarządził wobec mnie przymusowe dokarmianie i przed południem doszło do zastosowania tej procedury. Przyjechał sędzia z sądu Co on robi językiem? Co on robi językiem? Dlaczego on robi takie rzeczy językiem, kiedy mówi? Dlaczego? Dlaczego? penitencjarnego i zarządził moje przymusowe dokarmianie, co jest dosyć drastycznym zabiegiem. Otóż zostałem wyprowadzony z celi, związano mnie pasami na łóżku, po czym przez nos usiłowano Dlaczego on to robi? wsadzić sondę Ale z jest przecież pokarmem. inny sposób Z postaci pokarmem. do życia, Przez dupę! prawda? Tak. Ja mam problem jeszcze z dzieciństwa. Mam przegrodę nosową niewłaściwie zbudowaną, więc nie byli w stanie mi wsadzić tych sond przez nos, chociaż kilkakrotnie Właśnie to on od tej sądy tak robi? podejmowali działania. No bolesne, niezwykle bolesne, jeżeli chodzi o taką stronę fizyczną. W końcu wsadzono mi mniej więcej pół metra takiej plastikowej rury do przełyku, i wczoraj usiłowano złamać mój protest. Mówię usiłowano, bo było to wbrew mojej woli. Powiedziałem Coś strasznego. jasno, że są wartości najważniejsze, takie jak wolność, Tortury, które Tusk zarządził osobiście. Pamiętajmy. jak godność, jak moje prawa człowieka, że nie jestem własnością sądów polskich, które mogą decydować o każdej mojej decyzji. Mimo to Co? zostałem związany Co on pierdoli?
pasami i dokonano tej czynności Jednak. zupełnie bez potrzeby, bo przecież już była w przestrzeni publicznej informacja, że to jest kwestia dnia lub dwóch, że prezydent mnie uwolni. Dzień wcześniej miałem pewne problemy kardiologiczne, które zostały uregulowane w szpitalu w Radomiu Zewnętrznym. Kabaret, co polegał na improwizowaniu, to chyba chodzi ci chyba o tych, chodzi ci chyba o... kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam. Wróciłem, Spadkobiercy. nie miano potrzeby hospitalizacji mnie tam. Wróciłem z powrotem, wszystkie parametry były właściwe, więc zadano mi to cierpienie. Myślę, że ktoś podjął decyzję, to tak jak mówię, przyjechał osobiście sędzia. Z tego co wiem, również działacz. Przyjechał osobiście sędzia w takim czarnym płaszczu i czarnych rękawiczkach z taką fryzurą na boczek do tyłu i osobiście wkładał Kamińskiemu rurę. Ktoś wyżej podjął decyzję. Tak, żeby przeprowadzić no. to, żeby złamać mnie, ale jestem przekonany, że nie Donald udało Tusk mi się. chciał mnie złamać Kamińskiego. Panie pośle, według konwencji haskiej Tak, z czarną wołgą przyjechał ten sędzia, no. ten typ przymusowego dokarmiania według orzeczeń TSUE, że Trybunału Praw Człowieka, TPC, przepraszam, nie TSUE, jest uznany za tortury, tak samo jak trzymanie w zimnej celi. O ile Kurde, no. Myślę, że kurwa strasznie mnie mierzi, powiem wam, podnoszenie, podczepianie tego pod temat praw człowieka w momencie, kiedy na granicy cały czas mamy kryzys humanitarny i kiedy nowy rząd zapowiada, że pushbacki nie ustaną. Myślę, że jest to kurewsko obrzydliwe. Myślę, że jest to kurewsko obrzydliwe. trzymanie w zimnej celi może dałoby się jakoś wyjaśnić wypadkiem, to przyjazd sędziego, który wydał decyzję, W zimnej i wilgotnej celi. Wilgotna i zimna cela to była. Taka, żeby człowiek, jak sobie wyobraził takie po prostu mury i nic w nich nie ma. Mury, prycza i okno w postaci dziury z kratami. w momencie, kiedy wiedział, że ci panowie będą za chwilę wypuszczeni, żeby zastosować niezwykle bolesne, w przypadku pana posła Mariusza Kamińskiego, Niezwykle. na zmiany I anatomiczne ciemne, tak. dziecka, No to rozumiesz samo przez się. wyjątkowo bolesną procedurę. I kapie z Jest sufitu bez tam. wątpienia torturą. I żyjemy w kraju, w którym nie tylko sąd, nie tylko politycy czy służby więzienne, nie tylko lekarz, który składał przysięgę Hipokratesa i Hipokryty. obowiązuje go stosowanie procedur medycznych przynoszących ulgę pacjentowi, a nie cierpienie. Ale znaczna część mediów, tych mediów, które są tak dobrze traktowane przez reklamodawców, akceptuje A już tortury. było Shiv Palpatine W którym porównanie miejscu do II wojny? znaleźliśmy się I rzeczywiście. przegapiłem, czy jeszcze nie było go? Panie redaktorze, pierwsza podstawowa sprawa, ja niestety, ale słyszę tutaj też dźwięki z reżyserki jednocześnie, także, ale już nie słyszę, dziękuję. Co ma reżyserkę w domu? Natomiast, cóż, ja powiem w ten sposób krótko, gdyby tego typu metody były prowadzone przez wszystko jedno w jakim kraju, rząd prawicowy, czy to na przykład na Węgrzech, czy w Polsce, Bez kitu, zaraz powie coś o Białorusi, no. czy gdziekolwiek tam, gdzie jest rząd prawicowy, no to oczywiście byłoby ogromne larum, byłoby wszystkie te tak zwane wolne media zrobiłyby straszne larum, byłoby to traktowane jak zbrodnia, natomiast tutaj jakoś szczególnie nie widzę. Ile siedział Sławomir Nowak za PiS-u? 9 miesięcy chyba, nie? Ze strony Unii Europejskiej jakieś chociażby zapytania, jak to wyglądało, wyjaśnienia, prośby o wyjaśnienie i tak dalej, i tak dalej. To jednoznacznie świadczy o tym, że no jesteśmy traktowani, Polska, jako kraj drugiej kategorii, kraj taki, który powinien w ogóle po rękach całować, że w tej Unii się znajduje. Panie pośle, no ale jak daleko możemy w tym zajść? Bo jeśli w pierwszym miesiącu rządu Obozy. porywa się posłów, co do których
legalna izba, bo ta, która jest do tego przeznaczona, Sąd Najwyższego, orzeka, że są posłami, że mają mandat poselski, czy mają immunitet, co do których prezydent zastosował prawo łaski i nie ma wątpliwości, Nie mam że ma wątpliwości. prawo łaski. Oczywiście ktoś tam może sobie mieć wątpliwości, ktoś tam może szukać innych uzasadnień, ale w ogóle bez zmrużenia okiem wchodzi się do Pałacu Prezydenckiego, korzystając z ochrony prezydenta i jego nieobecności, porywa się tych posłów, a potem stosuje się na nich tortury. To gdzie my będziemy za miesiąc? Kurwa, to jest piękne, że to już jest official, no nie? To już jest oficjalne. Tortury, to Kaczyński tak powiedział i to już jest kurwa fakt. Gdzie będziemy za 3 miesiące? W Tortury jakim i państwie koniec. będziemy żyć? Jaką cenę każdy z nas zapłaci za to, że jest zgoda na to, co się stało? Panie redaktorze, no to wszystko jest, ja o tych wszystkich rzeczach, o tym w jakim kierunku idziemy mówię od bardzo, bardzo długiego okresu czasu. No niestety żyjemy Ty, ale przed chwilą rządził PiS jeszcze, mordo. Więc uważaj, co mówisz. w takim ustroju, który jest, ta demokracja partyjna to jest nic innego jak autorytaryzm wodza Tu się zgadzam. partii władzy. Jeżeli wódz partii władzy jest człowiekiem przyzwoitym, to wtedy stopień tego autorytaryzmu jest na przyzwoitym poziomie, tak bym to nazwał. Ja też lubię, jak autorytaryzm jest na przyzwoitym poziomie, kurwa. Natomiast jeżeli wódz partii władzy jest człowiekiem Rudym złym, i Niemcem. mściwym, wie pan, ja nie chcę jakichś epitetów też używać i tak dalej, jest po prostu nieprzyzwoitym, jest człowiekiem złym. Znaczy, pan mówi Stosuje dzisiaj takie o Donaldzie Tusku, jak rozumiem. Żebyśmy mieli jasność. Ja mówię o ustroju politycznym Polski. Ocenia Ja pan mówię jego cechy. Nie, proszę pana, ja mówię o ustroju politycznym Polski, który skutkuje tym, że w Polsce mamy partyjny system wodzowskich partii politycznych i w sytuacji, na przykład, kiedy wódz takiej partii jest człowiekiem przyzwoitym i który nie podlega wpływom zewnętrznym, to możemy mówić o przyzwoitym państwie. Jeżeli na czele takiej partii władzy stoi człowiek nieprzyzwoity, Jak i mój człowiek, kolega jest dyktatorem, to spoko, ale jak mój oponent polityczny, to jest Białoruś. No dokładnie, Michał. który ulega, jeśli nie realizuje polecenia zewnętrznych podmiotów, państw, no to mamy to, co mamy. I to jest cała filozofia. Bez względu na to, gdyby Tusk był człowiekiem przyzwoitym, który nie ulega zewnętrznym wpływom, no to też nie mielibyśmy demokracji, ale mielibyśmy jako taki, że tak powiem, liberalny autorytaryzm. Ja wiem, że to brzmi dziwnie. W każdym razie z demokracją to nie ma na pewno nic wspólnego. Wow, Wygląda kurwa. to fatalnie. Ludzie nie mają pojęcia o podstawowych sprawach, zasadach ustrojowych, Wie pan, ja I overtime teraz. wielokrotnie mówię i mówię to jako Siema, państwowiec, nie stając po żadnej ze stron, po stronie żadnej partii, ale jako państwowiec wychowany w prawicowym domu wiem jedno. Ta sytuacja może doprowadzić to, co się dzieje wokół w Polsce, biorąc jeszcze pod uwagę fatalną świadomość polityczną Polaków, fatalną świadomość historyczną Polaków, te plany na deedukację Polaków, bym wręcz powiedział, i tak dalej, może doprowadzić do tego, że w przeciągu dekady, a może wcześniej, może troszkę później, będziemy mieli powtórkę z końcówki XVIII wieku. Może uda się jeszcze po ostatnim odruchu konwulsji napisać coś na kształt Konstytucji 3 maja, ale prawdopodobnie będzie już za późno. I tyle. I niestety tak to wszystko postrzegam, tego się wszystkiego obawiam. I daj Boże, żeby nie Znaczy, miało. pan sądzi, że jest tej Jeszcze nie powiedział pan, mamy już 14 minut rozmowy, a pan jeszcze nie powiedział nic o Tusku, III Rzeszy i Białorusi. Panie Kukiz. chwili realizowany plan jakiegoś takiego unicestwienia państwa, a być może rozbiorów Polski? Dokładnie, panie Kukiz, jest 14 minuta programu, pan jeszcze nie powiedział nic o rozbiorach. Pan pozwoli, że ja pana podprowadzę. Zrobię to za pana. To bardzo mocno brzmi, ale fakty praktycznie do tego się sprowadza. To znaczy
jest tak uległy szef naszego rządu, tego rządu obecnego, tak uległy Brukseli, powiem delikatnie, że Brukseli, tutaj czyli się można Niemcom. spodziewać wszystkiego. No wie pan, no, być może to jest przypadek, ale ja może ta moja fantazja czy wyobraźnia artystyczna troszkę jest szersza. Niezły ale z niego to nie artysta. wydaje mi się przypadkiem, żeby podpisywać dyrektywy, które w sposób, na warunkach praktycznie brukselskich, równolegle likwidować CPK, zabraniać zadawania dzieciom zadań domowych. No to już Himmler w 1940 roku stwierdził, że w jego tamtych rozporządzeniach, czy dyrektywach, czy jak to tam nie nazwać, było wyraźnie wskazywał, że polskie dziecko, czy Polak powinien maksymalnie 4 klasy szkoły powszechnej, nauczyć się liczyć do 500, podpisać, a czytać to już niekoniecznie. To są Tak samo jak mówią ci, że aborcję w Polsce wprowadzał akwarelista. słowa Heinricha Himmlera, polityka Niemców z 1940 roku. No wtedy organizowano tajne komplety, które Ej kurwa, tajne komplety pisowskie, to byłoby coś. Żeby dzieci mogły prace domowe odrabiać. dużo wymagały, bo zarówno ryzyka od tych, co wykładali, tych, co uczestniczyli, jak i po prostu trzeba było się uczyć na tak. Ej, w ogóle kurwa, w ogóle to oburzenie o to, że teraz nie ma być prac domowych i być może lektur obowiązkowych w szkołach jest kurwa co najmniej żałosne. Znaczy, nie wiem, czy dobrym pomysłem byłoby pewnie rezygnowanie z tego w jakimś takim absolutnym stopniu. Będą dealować pracę domową. Psst, Kido. Wanna some homework? Ale kurwa, no system lektur szkolnych, no to nic tak nie zniechęca dzieciaków do czytania na resztę życia jak system lektur szkolnych, no nie? Nie znam nic, co by bardziej zniechęcało ludzi do literatury. Ja wiem, że są jednostkowe przypadki, są przypadki nauczycieli z pasją, są przypadki uczniów, którzy się nie zniechęcili i tak dalej. Natomiast kurwa, no to są przypadki, to są anegdoty. Każdy z nas był w szkole, każdy widział, jak to wygląda. Kartkówki z tego, z kim pił Boryna i jaki rozmiar rękawiczki miała Łęcka, żeby sprawdzić, kto przeczytał lekturę. Sam fakt, że kurde, że wyrosła osobna branża opracowań lektur, bryków i streszczeń, to już jest coś, co powinno dać do myślenia w kontekście polskiego szkolnictwa i podejścia do lektur. Więcej w Pustyni w Puszczy. Pamiętam, że ja w Pustyni w Puszczy strasznie męczyłem. Przeczytałem, ale męczyłem to strasznie. Prace nie na ocenę, a lektury to dramat, zwłaszcza podstawówka, bo to ma obrazować jakiś nurt literacki. Mówi AGJ. Dwaszki. Warto przypomnieć, że Kukiz jest liderem ugrupowania, które ma koło w Sejmie. Ktoś go wybrał. Jo. Więc ja myślę, że no prace domowe i lektury, przynajmniej w takiej postaci, jaką my znamy ze szkół, jaką ja znam ze szkół i jakie nie zmieniły się zbyt wiele, no to jest do wyjebania. Zresztą jak większość polskiego systemu szkolnictwa jest do wyjebania i postawienia od nowa. Co zresztą potwierdził front uczniowski. W warunkach, jakie to było tylko możliwe. Dzisiaj jest gorzej i o to chciałem pana zapytać. Dzisiaj jest gorzej, kochani, dzisiaj jest gorzej. Piosenki adresował w dużej mierze do młodzieży. Ja teraz trochę do pana jako takiego barda młodych ludzi, no bo przez znaczną część Kukiz to jest życia... bardzo młodych ludzi, pamiętajcie. Ja nie jestem wielkim znawcą tego typu muzyki, więc proszę mnie tutaj w razie czego poprawić, ale mam wrażenie, że tacy nastolatkowie, dwudziestoparolatkowie to był główny nurt pana twórczości. Pan czuje, rozumie tych młodych ludzi. Wprawdzie ci, którzy pana wtedy słuchali, są dzisiaj pewnie trochę starsi. No.
Młodzieżowe słowo roku 2024, cookies. Ale myślę, że młodzież aż tak dramatycznie się nie zmieniła. Co takiego się stało, że młodzi ludzie, którzy mają taką naturalną potrzebę wolności, tak naprawdę poparli pod płaszczykiem wolności najbardziej antydemokratyczne, najbardziej antywolnościowe działania skierowane nie tylko przeciwko państwu polskiemu, Siema, czy narodowi, ale też przeciwko ich wolnościom, bo za chwilę zacznie się cenzura w internecie, już jest próba ogromnej cenzury w telewizji, tak, przejęcie mediów publicznych praktycznie pałkami, a już na pewno bezprawne. Praktycznie pałkami, a już na pewno bezprawne. Nagonka na reklamodawców telewizji prywatnych, którzy się przeciwstawiają temu głównemu nurtowi. No to też Telewizja Republikańska wpuszczona O Jezu. na konferencji Sienkiewicza. No widać, że, Jakie to że jest ta wolność jest nam alternatywna po prostu rzeczywistość. kradziona. Co takiego się stało, że ci młodzi ludzie dali się uwieść i tak chętnie się wyzbyli wolności, a jeszcze myślą, że tą wolność posiadają? Panie redaktorze, no ja tutaj się nie do... Po pierwsze, to jest tak, ci ludzie, którzy byli młodzi, Panie, z młodymi to jest tak, ja panu powiem zaraz. gdy do nich śpiewałem, kiedy do nich śpiewałem buntownicze, wolnościowe piosenki, oni są w tej chwili 50-latkami co najmniej, albo między 40 a 60 rokiem życia, więc trudno ich nazwać młodzieżą. Natomiast ta młodzież, ja się nie zgodzę z panem redaktorem, że młodzież jest taka sama. Przede wszystkim proszę pamiętać, TikToki, że YouTuby. ta moja młodzież, czy nasza młodzież, tak to nazwę, Była ona mądrzejsza. pamięta doskonale, o ile nie samą komunę Dokładnie. w sposób taki bardzo, bardzo mocny, w który ze szkoły średniej, ale skutki nawet tego wychodzenia, pierwsze lata wychodzenia z komunizmu, pamięta biedę, wie pan, ma jakąś dawkę pokory w sobie. Natomiast współczesna młodzież jest w dużej mierze, oczywiście każda młodzież jest buntownicza, poszukująca i tak dalej, natomiast ja jednak widzę duże różnice między tym pokoleniem przed-tiktokowym, że tak O, powiem, tak jest. internetowym, a tym pokoleniem, które czytało książki. O, To jest bardzo, bardzo ważne. O ile proszę jeszcze bardzo. ludzie wywodzący się z wcześniejszych pokoleń, mówię o tym też i o naszym pokoleniu, Kiedyś książki, teraz TikToki i mamy to, co mamy, proszę bardzo. czytając, musieli uruchomić wyobraźnię jednocześnie. Tak, Miałeś dużą tak. przestrzeń do swoich jakichś myśli, swoich obrazów, swoich wyobrażeń. W tej chwili masz wszystko podane na tacy. Masz po prostu to wrzucone. Ty jesteś człowiek, media w tych czasach spełniają rolę, ja nawet czasami się zastanawiam, czy to jest czwarta władza, czy to jest pierwsza władza. Jaki Mark Fisher z A niego przynajmniej trochę bardzo taki. mocno z tą pierwszą władzą, z tymi najważniejszymi władzami powiązane. Dlatego, że Teraz książki są tylko na tajnych kompletach u Sakiewicza. No zobaczcie, ile ma książek. Może prowadzić tajne komplety. ludzie mówią mediami, ludzie nie myślą. Wie pan, ja panu dam przykład z tą fundacją Potrafisz Polsko, Instytutem Demokracji Bezpośredniej. Tej, która przytuliła 4 miliony. Powiedzieli, że Kukiz wziął od Morawieckiego 4 miliony. Jak on nagle do tego przeszedł? Jak on nagle do tego przeszedł? Mówił o młodzieży. Czekajcie. Tą fundacją pod władzami, przynajmniej bardzo mocno z tą pierwszą władzą. Ta władza, czy to jest pierwsza władza? A przynajmniej bardzo mocno z tą pierwszą władzą, z tymi najważniejszymi władzami powiązane. Dlatego, że ludzie mówią mediami, ludzie nie myślą. Wie pan, ja panu dam przykład z tą fundacją Potrafisz Polsko, Instytutem Demokracji Bezpośredniej. Powiedzieli, że Kukiz wziął Dzięki Among Us, Grzesiu. od Morawieckiego 4 miliony. Młodzież, czyli czekajcie, logika tego wywodu. Młodzież teraz jest bad, bo TikTok, kiedyś młodzież good, bo książki i teraz i ten TikTok cały to już nawet nie jest czwarta władza, tylko pierwsza władza, bo ludzie mówią mediami, na przykład o tym, że zajebałem pieniądze, a nie zajebałem. Dobrze. I ludzie są przekonani, że ja do kieszeni dostałem 4 miliony złotych po I ci ludzie są przekonani, bo nie czytają książek.
to, żeby wspierać rząd Mateusza Morawieckiego, co jest oczywiście wierutną bzdurą. Ja już kilka procesów złożyłem, kilka pozwów karnych, cywilnych. Mordo, nikt nie pytał o to. Czekam, co z tego wszystkiego wyjdzie. Więc wie pan, powiedzą w mediach, że coś jest takie, a nie inne i ludzie mówią mediami, a szczególnie właśnie młodzież. Ona jest skazana, niech pan zauważy jedną rzecz, w tej chwili na przystankach autobusowych, Ja na pierdolę. chodnikach. Kto czyta książkę? Nie, wszyscy Nie są ma. wgapieni w telefony. Po to, żeby zobaczyć, żeby Czasem Żeby zobaczyć, że Kukiz kradnie. Siedzą w tych telefonach, zamiast czytać książki, na przykład jakieś w pustyni w puszczy, to oni czytają w telefonach, że ja kradnę. w telefonie też jest książka, tak, Gwoli Sprawiedliwości, ponieważ bo ja w autobusie czy w samolocie... Panie redaktorze, Nie ostatnie wpierdalaj się, Tomek. zdanie. A ponieważ media to są pieniądze, ten kto ma przewagę finansową, ma również przewagę w mediach, więc no, skutek jest taki, jaki jest. No, wszystkie media są zawłaszczone praktycznie przez te... Skąd była ta moja walka o zmianę przepisów w tym tak zwanym Lex TVN? Nie po to, żeby TVN likwidować jako TVN, tylko dlatego, że dla mnie rzeczą niedopuszczalną jest, żeby 100% udziałów w mediach, które funkcjonują w Polsce i mają ogromny wpływ na propagandę, na politykę, 100% kapitału nie było polskim kapitałem. No to jest po prostu coś niebywałego. My jesteśmy, Francuzi mają chyba, nie wiem, czy oni mają 40 chyba procent, czy 30%, to jest maksimum udziału. Słuchajcie, ja czasami mam stresa przed zapraszaniem gości do programu gilotynowego, a kurwa, mam czasami stresa przed zapraszaniem gości do programu, bo nie czuję się kompetentny jako osoba prowadząca z nimi rozmowy. A potem odpalam sobie Jaruzelską, odpalam sobie Sakiewicza. Co tu się odpierdala w ogóle? Co tu się odpierdala? Obcego kapitału w mediach francuskich. U nas można mieć 100%. Dzisiaj to są, no, powiedzmy Amerykanie, czy amerykański kapitał, a w tym TVN-ie jutro może być moskiewski, a kto wie, gdzie i jaki niemiecki tak naprawdę jest. Także mamy, mówię, wszystko przewrócone w Polsce do góry nogami, a jest to wynikiem nie jakiegoś zbiegu okoliczności, tylko po prostu legislacji, ustroju państwa, który wykreował w Polsce ustrój partyjny. No to dobra wiadomość, bo w czasie naszej rozmowy kilkunastominutowej 1000 subskrybentów nam przybyło, co oznacza, że młodzież jednak, bo pewnie to głównie młodzież, jednak chce pana słuchać, także może ta szansa nie jest stracona. Musimy kończyć, mówiliśmy się na 15 minut tej rozmowy, ale panie pośle, czy widzi pan nadzieję na jakąś szybką zmianę i mentalności tych ludzi i tej sytuacji politycznej, bo ona staje się nieznośna już chyba dla wszystkich? Ubolewam, że Prawo i Sprawiedliwość nie utrzymały władzy przed... No tak, Roller, PiS to zrobił, ale generalnie właśnie według Kukiza, jak jest autorytaryzm pisowski, to dobrze, bo PiS jest przyzwoity, a autorytaryzm tuskowski to niedobrze, bo Tusk jest Niemcem. Wszystkim z tego powodu, że w programie Prawa i Sprawiedliwości były te kluczowe zmiany podstaw ustrojowych, jak zmiana ordynacji wyborczej, obniżenie progów frekwencyjnych przy referendach i właśnie partycypacja obywateli w życiu państwa. No tak, mieli to w programie. Przez całe 8 lat właśnie to robili. Tak, Paweł, tak było. Obywatele w obecnym ustroju są całkowicie wyzbyci wpływu na państwo, z wyjątkiem tego raz na 4 lata plebiscytu. Panie pośle, czy myśli pan, że miasto budzi się naszymi marzeniami? W którym wybierają albo jedną, albo drugą stronę. Poza tym nie mają wpływu. Jeżeli my nie uruchomimy tych mechanizmów, nie zmienimy legislacji tak, by młodzi ludzie również mieli wpływ na życie państwa, to ludzie będą siedzieli w telefonach, a nie zastanawiali się nad tym, jak mogę nawet w swojej gminie coś zmienić. I to jest klucz. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość utrzymało władzę, jestem przekonany po wcześniejszych doświadczeniach i realizacji przez PiS
swoich zobowiązań względem Kukiz-15, legislacyjnych oczywiście, ustawowych, jestem przekonany, że w tej chwili już żylibyśmy nadzieją, że rzeczywiście w ciągu dekady będziemy silnym europejskim państwem, które będzie miało wpływ na Europę, a nie potencjalnym, jak dziś, potencjalnym źródłem taniej pracy roboczej, taniej siły roboczej w tych starych krajach Starego Zachodu. Tyle, kurwa. Musimy kończyć, abyśmy znaleźli źródło tej nadziei, bo rzeczywiście kraj, w którym po miesiącu nowej władzy stosuje się tortury, to nie jest kraj, pewnie, o który walczyliśmy w naszej młodości. Bardzo dziękuję. Ja mam wrażenie, że oni... Przede wszystkim nam w niedzielę dzisiaj zostaje to, żeby pójść się pomodlić o to do kościoła, bo poza tym to naprawdę jest mała w tej chwili. Jeszcze wolno. Chociaż mówią, że będą nas opiłowywać, więc nie wiadomo. Bardzo dziękuję. Za chwilę zapraszam na rozmowę z posłami. Podyskutujemy. Kurwa, ja mam wrażenie, że oni mówili zupełnie osobno, no nie? Właśnie, dobrze Łukasz pyta, czy oni się słyszeli w ogóle? Czy gadali tak sobie osobno? Takie też miałem właśnie poczucie, kurwa, że... Mówię, ja czasami mam takie obawy, no nie? Że, ja to nie umiem z tymi ludźmi rozmawiać i to w ogóle jakoś tak... Ale kurwa... Wow, naprawdę. Niesamowite. Sakiewicz, właśnie Jaruzelska, to jest jakiś kurwa kosmos. Kosmos i przykład tego, jak nie powinno się tego robić. Siema Hakenkreuz 95. Kurwa. Niesamowite. Aha, dobrze. Dobrze. Kacepru, rozmowa jednego AI z drugim AI. No trochę tak. No dobrze mówisz, Mateusz. Co bym nie zrobił, to pierdolił tak jak oni nie będę. Myślę, że to jest poza moim zasięgiem zdecydowanie. Krzysztof chce, żebym powiedział, że Wielowiejska ma nasrane w wełbie? No trochę ma. Czy to jest moment na anegdotę o serialu Alternatywy 4? Którą Wielowiejska zawsze podaje jako argument za tym, jak było w PRL-u źle? Słuchaj, to ja bym może zmienił ten nick na twoim miejscu, no nie? Panie 95, bądź pani. Och, dobrze, słuchajcie. Słuchajcie, jeszcze jeden krótki materiał wideo, 2-minutowy, w ramach zmiany tematu, z chłopem, który mi się kojarzy z Kukizem ze sposobu mówienia i z tego, jak mu z oczu patrzy. Krótki, 2-minutowy materiał wideo, nawet mniej niż 2-minutowy, 1,5 minutowy. Rząd Donalda Tuska po przejęciu władzy, po przejęciu wielu budynków niszczy wszystko to, co polskie i to, co narodowe. Zdejmuje polskie symbole narodowe z tych budynków. Zdejmuje krzyże. Jesteśmy w tej chwili pod budynkiem Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym szefową jest pani minister Paulina Zaraz ci powiem o Wośpie Anarchidusza. Hennig-Kloska. Prawdopodobnie pani minister kazała zdjąć symbol Polski walczącej w tym budynku. Kazała zdjąć również tablicę upamiętniającą żołnierzy niezłomnych. Bąksy! Jej bliski współpracownik powiedział tutaj, że te postaci historyczne, żołnierze niezłomni, budzą
kontrowersje historyczne i różnie są Nie budzą kontrowersji, jebać ich. oceniani przez historyków. Ale przez jakich historyków? Ruskich? Niemieckich? Teraz nauczymy ich polskości. Jaśka Pala ma taki tatuaż i nie jest to znak Polski walczącej. Jest znak Polski uśmiechniętej. Mam nadzieję, że jutro pani minister, przychodząc do pracy, zobaczy znaki Polski walczącej. Róbcie to w całej Polsce. Słuchajcie, kurwa. Słuchajcie, jeśli chodzi o Bąkiewicza, po pierwsze jebać tego faszystę, po drugie z tego co wiem, to te wszystkie znaki Polski walczącej, które zostały zdjęte ze ściany, to była jakaś plastikowa popelina i wydaje mi się, że samo wiszenie tego było znieważeniem symbolu Polski walczącej, jeśli już ktoś chce tak bardzo dbać o symbole. Ja akurat nie jestem fanem dbania o symbole. Symbole są po to, żeby je przetwarzać, symbole są po to, żeby robić z nimi co się chce, symbole są po to, żeby ich używać. I jak ktoś chciałby do symbolu Polski walczącej dorysować pindola, to też może. Aczkolwiek no wiadomo, że jeszcze jeśli symbol wiąże się z czymś, co było na tyle niedawno, że jeszcze żyją ludzie, którzy w związku z tym symbolem faktycznie narażali się na śmierć, no to wiadomo, że wybrzmiewa to trochę inaczej niż symbole jakieś takie, no, które trochę bardziej okrzepły, typu krzyż, typu symbole narodowe, etc., etc. W każdym razie, no ja nie jestem wielkim zwolennikiem jakoś przywiązywania wagi do symboli. Niemniej, najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że te symbole plastikowe, popelinowe, które wisiały tam w tym ministerstwie, z tego co wiem, no zostały zdjęte ze względu na remont. Oczywiście prawica od razu odpalona. Hańba, ściągają symbole narodowe, a jeszcze Bodnar zdjął krzyż u siebie w gabinecie. Najgorsza rzecz na świecie. Bodnar zdjął krzyż u siebie w gabinecie. Chyba pora na jakieś rapsy niedługo gilotynowe. I kurwa, no kocham tę martyrologię i powiem wam, że jestem trochę w szoku. Spodziewałem, czy Braun zrobił dobrze gasząc Hanukę? Nie zrobił dobrze. Co do zasady, ja nie jestem fanem dbania o symbole, ale jeśli już mamy jakiś symbol w miejscu publicznym, który jest postawiony w miejscu publicznym, który ma dla kogoś znaczenie, i jeszcze te osoby są gośćmi w tym miejscu, zaproszonymi, no to jednak atakowanie ich Hanuki jest słabe w chuj, no nie? Jest słabe w chuj. Wiadomo, że moja niechęć do symboli dotyczy bardziej symboli tymi, z którymi ja się identyfikuję. Niszczenie symboli czyichś uważam za co najmniej nieeleganckie. Niszczenie gwiazdy Dawida postawionej w publicznym miejscu, czy właśnie świec hanukowych, uważam za antysemityzm. Natomiast jeśli ja sam wezmę sobie krzyż, powodzenia tam Marysia, natomiast jeśli ja sam wezmę sobie krzyż chrześcijański i dorysuję do niego pindola, to ten krzyż chrześcijański to jest mój symbol. To jest mój symbol, bo ja jestem wychowany w Polsce, w kraju, w rodzinie, w szkole, gdzie ten symbol cały czas był nam wbijany do głowy. Więc myślę, że można robić co się chce z symbolami, zwłaszcza z tymi swoimi.
Pozwolę sobie dupnąć cytatem z Lipkowego Gombrowicza, że atakuję formę polską, bo to jest moja forma. Więc tak samo odnoszę się do tęczowej Maryjki, do tęczowej Maryjki, no nie. Polka w Polsce ma prawo znieważać symbole chrześcijańskie, to na pewno. Czy Polka w Polsce ma prawo znieważać gwiazdę Dawida? No już myślę, że gorzej. Tak, myślę, że gorzej. Chciałbym zaznaczyć, że chanukkowy świecznik nie jest symbolem religijnym, no jest przedmiotem religijnym. Więc co do zasady, stosunek do symboli mam taki, że można z nimi robić co się chce, ale jeśli to są czyjeś symbole, które mnie dotyczą mniej, a bardziej dotyczą społeczności, do której nie należę, no to już nie powinienem tego robić. Tak uważam, pokrótce. Natomiast, słuchajcie, natomiast widziałem, że internet, że generalnie sąd wszczął postępowanie w sprawie Bąkiewicza i internet grozi mu wyrokiem do 8 lat więzienia. I myślę sobie, że to bez sensu, że to jest co najmniej śmieszne. Grożenie wyrokiem 8 lat więzienia za pomazanie zabytku. Już pomijając fakt, czy znieważył symbol narodowy, patriotyczny, czy nie, malując źle symbol Polski walczącej. Serio, mam to w dupie. Ale straszenie 8 latami od siatki za pomazanie zabytku jest śmieszne. I Ikonowicz chyba napisał w internecie, że jak będziemy zamykać graficiarzy, to zrobimy sobie drugą Koreę. I kurde, i ja też mam z tyłu głowy to, że jak był malowany numer aborcyjny na jakimś pomniku, czy jak były malowane pomniki za granicą w ramach między innymi Kościuszki, w Warszawie też, w ramach Black Lives Matters, to zdecydowanie byłem za tym, żeby jakby nie ścigać nikogo za to. I myślę, że spoko, no Bąkiewicz jakby pochwalił się tym w internecie, pokazał przy tym swoją mordę, więc po prostu wlepcie mu grzywnę za to, ewentualnie każcie mu to odmalować i tyle, no nie? I tyle, i czy tam zmyć i nara. Dokładnie, niech opracuje koszty czyszczenia i fajrant. Ściganie chłopa, jakby okej, gdyby Bąkiewicz dostał 8 lat więzienia za to, nie byłoby mi go szkoda, umówmy się. Myślę, że nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby było mi szkoda Bąkiewicza. Natomiast uważam, że gdyby doszło do faktycznie posadzenia go w więzieniu, zamazanie po murach, to byłoby coś, co byłoby niekorzystne dla nas wszystkich, no nie? To jest trochę tak jak z tym przykładem, o którym kiedyś mówiłem, że jeśli policja nadużyje swoich uprawnień, otwierając ogień do obywatela, to nawet jeśli ten obywatel jest faszystą albo foliarzem, to jeśli policja nadużywa uprawnień, to powinieneś w tym konkretnym wypadku stanąć po stronie tego obywatela, choćby było ci z nim totalnie nie po drodze. Bo jeśli władza nadużywa swoich uprawnień wobec niego, to jutro może użyć ich wobec ciebie, no nie? I tak, no, więc zamykanie do więzienia, zamazanie po murach nie jest czymś, czego byśmy chcieli jako społeczeństwo, tak uważam. Taka moja, słuchajcie, kontrowersyjna opinia w sprawie Bąkiewicza. Nie wiem, czy bardzo kontrowersyjna, czy niekontrowersyjna. Robiłem test opinii na tym przeklętym Twitterze. Raczej się ze mną ludzie nie zgadzali w imię tego, że jebać Bąkiewicza,
Ale no właśnie, kurwa, ja wiem, że jebać Bąkiewicza, ale no właśnie, jakby rysował swasty, no to też co innego trochę, no nie? I oczywiście, no oczywiście, że jeśli ktoś maluje telefon antyaborcyjny, telefon aborcyjny, a ktoś maluje patriotyczne Polski walczące, to oczywiście, że uważam, że ja wolałbym oczywiście, żeby za numery aborcyjne nie ścigać, a za Polski walczące ścigać. Ja tak uważam, no nie, że byłoby fajnie, ale czy wtedy byśmy potrafili jakoś w prawie odróżniać jedno od drugiego i uważać, że za to można, a za to nie można? No myślę, że nie. Myślę, że w prawie i telefon aborcyjny i Polska walcząca zostałyby zrównane jako po prostu niszczenie zabytków. No mamy symbole, które są zakazane i których malować nie wolno i to jest trochę inna kwestia, promujące reżimy totalitarne. Ale samo mazanie po murach no nie powinno być czymś, za co się idzie do więzienia, no nie? Aczkolwiek, skoro już ułatwił sprawę na tyle, że pokazał swoją mordę i udostępnił filmik, który nadal wisi w internecie, no to myślę, że byłoby spoko, jakby jednak jakieś konsekwencje od niego wyciągnąć. O, i to też ciekawe, co Agiot porusza tutaj, że po co robić z niego męczennika. Dokładnie. Wtedy jeszcze zostanie męczennikiem. Michał Kozłowski, cały czas mówisz z perspektywy państwa prawa i traktowania ludzi równo. No tak, bo jestem trochę idealistą. Natomiast no tak, jestem trochę idealistą i mówię jak chciałbym, żeby wyglądało życie w państwie i życie w społeczeństwie, no nie? Czy plakaty po to symbole totalitarne? Mamy przecież drugą Białoruś, pyta Kudłaty. Lagi Luke, za spalenie zabytku chyba jeszcze żaden deweloper nie poszedł do więzienia, nie mówiąc o 8 latach. Też prawda. No właśnie, jeśli go zamkną, to jeszcze pójdzie narracja, że za malowanie symboli patriotycznych jeszcze głośniej będą krzyczeć, że Polski już nie ma, że totalitaryzm, że rozbiory, że Paweł Kukiz, że Tomasz Sakiewicz. Są lepsze powody, żeby ścigać Bąkiewicza niż mazanie po murach. Podpalenie mieszkania podczas Marszu Niepodległości, kiedy petarda trafiła przez okno, nawet nie petarda, sztuczne ognie i spaliły chłopu kolekcję jego obrazów. Zepchnięcie kobiety ze schodów na krakowskim Przedmieściu, czy tam na Nowym Świecie w Warszawie. Jest tego trochę, no nie? Jest tego trochę. Czy działanie w tych wszystkich nacjonalistycznych, ONR-owych organizacjach? Myślę, że jest parę powodów, za które można by go ścignąć. Kim R. Wyczyszczenie piaskowca do 26 roku, w któryś wsiąkł ten spray, nie będzie takie proste, jeśli w ogóle możliwe. No to niech ta grzywna będzie taka, żeby była dla niego dotkliwa i tutaj znowu jesteśmy w siemę, proszę natychmiast przestać. I tutaj znowu wchodzimy w temat kar progresywnych. Żeby kara, którą dostanie, była powiązana z jego przychodami, no nie? I tyle. Proporcjonalna do jego przychodów, proporcjonalna do jego majątku w takiej wysokości, żeby była odczuwalna. Maciaty. Pies zjadł mu pracę domową, słuchajcie. Ale jaja. Bo było pytanie o WOŚP, właśnie, Czy nie jest mi wstyd?
Nie jest mi wstyd. Ja już mówiłem, że ja do WOŚP-u mam taki stosunek, że WOŚP sam w sobie jest spoko. Sam w sobie jest spoko i decyzja o tym, czy brać udział w WOŚP-ie, czy nie brać udziału w WOŚP-ie, to jest taka decyzja, jak widzisz, nie wiem, zbiórkę w internecie na kogoś, kogo znasz, albo którą uważasz za słuszną, albo widzisz, nie wiem, widzisz osobę w kryzysie bezdomności na ulicy proszącą o pieniądze. I to jest i to jest decyzja w stylu wrzucę albo nie wrzucę. Decyzja o udziale w WOŚP to jest tak samo jak decyzja, kiedy widzisz wolontariusza na ulicy, który zbiera i możesz wrzucić albo nie wrzucić. To jest tyle. To jest tyle. I uważam, że to jest bardzo spoko inicjatywa. Fajne jest to, że bardzo wielu ludzi się w to angażuje i jest ta zrzutka na wsparcie ochrony zdrowia i zakup sprzętu. Natomiast sfera marketingowa wokół WOŚP-u i to, co się i osoba głównego organizatora WOŚP-u, no to już są rzeczy, które mnie lekko brzydzą, no nie? Po pierwsze to, że jest autopromocja Jurka Owsiaka, który jest zasranym lipkiem, który na słowo podatki zaczyna szczekać do mikrofonu, który jak mu podnieśli składkę zdrowotną, to się zesrał, że on teraz został okradziony. Który kiedyś, chyba ze 2 lata temu, na sugestię, że no te fajerwerki to może przesada. To on się obraził i zaczął jojczeć w mediach, że tak, to możemy w ogóle tego nie robić, ja tutaj tyle zrobiłem, a wy nie chcecie fajerwerków, kurwa. Później zrzutki z liberalizm. No tak. Sam fakt, że polska ochrona zdrowia wymaga tego, żeby ta zrzutka się odbyła i żeby była przydatna, powinien być zawstydzający dla każdych polskich władz. Myślę, że chorą sytuacją jest sytuacja, w której ministra zdrowia i w ogóle politycy obozu rządzącego tak bardzo angażują się w WOŚP, zamiast pracować nad zmianami systemowymi, które poprawiłyby sytuację. Jest sytuacją, kurwa, żałosną, no. Jest żałosną tak samo, jak prezydent biorący udział w Hot 16 Challenge na ochronę zdrowia. WOŚP i Hot 16 Challenge, które odbywały się w pandemii, nie różnią się za bardzo od siebie, no nie, to jest to samo. Masz polityków, którzy zamiast pracować nad systemową zmianą, dają coś na zrzutkę, bardzo często coś, co nie należy do nich, albo coś, co ma faktycznie bardzo małą wartość, jak Trzaskowski, kurwa, głośnik z Kongresowej, albo Hołownia, płot, barierki spod Sejmu podpisał i dał, świetnie, kurwa, no. Tutaj napisaliście na czacie dzisiaj, że Orłoś dał swój stary bagażnik dachowy. Świetnie, kurwa, no świetnie, ty. Niedługo da swój tynk odrapany ze ściany sprzed remontu ktoś. Plus promowanie biznesów, które są społecznie szkodliwe, typu wspomniany tutaj przez Zacha Soję łysy chuj z impostu, który wypycha ludzi na śmieciówki, na B2B, czy bukmacherzy. Jak sobie zalicytujesz, kurwa, kolację ze Stanowskim, to zobaczysz tam logo bukmachera. Bukmacherzy, firmy, których reklamowanie powinno być zakazane, których istnienie przyczynia się do samobójstw ludzi uzależnionych od hazardu. Promujący swoje marki przy okazji zbiórki na publiczną ochronę zdrowia. No ludzie, kurwa, to jest już chyba przesada. Albo celebryci i celebrytki, właśnie jak Orłoś, lansujące się na WOŚP-ie, dające od siebie jakieś gówno, dający też jakieś gówno. No nie. ZIN 303, dokładnie. Zamiast zamawiać kontener, to kurwa oddajesz gruz po remoncie na WOŚP. I patrz, i każdy kawałek licytujesz osobno.
Dokładnie, ze Włoch. Jak będziesz sławna i bogata, możesz wystawić swój niedziałający odkurzacz na WOŚP. Nie mówiąc już o takich kurwa ekscesach jak spotkanie z palikotem, czy kurwa rower wystawiony przez chłopa, który przyłożył rękę do zaorania usług publicznych w tym kraju, czyli Leszka Balcerowicza. No ludzie kurwa złoci. Ludzie kurwa złoci. No jest to przeginka i generalnie ludzie kurwa nie mają wstydu. No nie mają kurwa ludzie wstydu. Nie mają ludzie wstydu, poczucia jakiegoś kurwa obciachu. Kinga Rusin wpłaciła kilkadziesiąt kafli. No świetnie, świetnie. Jednak wolałbym, naprawdę wolałbym systemowe opodatkowanie Kingi Rusin i odprowadzanie przez nią w podatkach tych pieniędzy, tak jak i przez resztę osób, które zarabiają tyle co ona. Tylko że wtedy Kinga Rusin nie mogłaby pisać o tym na Instagramie. Znaczy nie byłoby powodu, no nie? Znaczy ja oczywiście nikt nie broni pisać cześć, jestem Kinga Rusin, właśnie zapłaciłem kilkadziesiąt kafli podatku, jest super. Nie, będzie jestem Kinga Rusin i okradli mnie w podatkach. Ale z kolei jestem Kinga Rusin i sama z własnej woli zapłaciłem kilkadziesiąt kafli na WOŚP. Woohoo! Yeah! No kurwa, a jak cię opodatkujemy, Kingo Rusin, to nie będziesz kurwa mogła robić sobie bohaterki, co? Chyba o to trochę chodzi, nie? Chyba o to trochę chodzi. Czy jakbym wystawił swój mocz, to by mi zdjęli tą zbiórkę? Nie wiem, Ksano. Nie wiem. Jedyna zbiórka, która została zdjęta w tym roku, o której wiem, to zbiórka Straży Granicznej, w której mogłeś wylicytować udział w pushbackach. Jak to mówią, filantropia bogatych to oddawanie społeczeństwu ułamka tego, co mu ukradli. Był w magazynie Pismo parę lat temu fantastyczny, długi artykuł o filantropii, o tym, dlaczego filantropia to zło. Nie mam teraz dostępu do pisma przez www. I nie mam też teraz, chociaż kurde, jakbym znalazł, w którym to było numerze, to mógłbym sobie na Legimy ściągnąć ten artykuł. Ale był wspaniały, kurde. A jak Waćpan znajduje zagranie kanału Hołownia YouTube, który odwołał piątkowe czytanie 3 projektów o aborcji, 2 lewicy i 1 KO, bo Trzecia Droga pisze swój lepszy. Jak znajduje? Po zapachu. Po zapachu, bo jebie gównem. Kseno dosłownie Kenkę śpiewał, że płaci podatki, że jest zajebisty z tego powodu. No Kenkę miał swoje dobre strony. Ja kiedyś słuchałem Kenkę, tak jak mówiłem, mimo że w większości rzeczy bym się z nim nie zgodził, bo on wpadał w mocno patriotyczno-narodowe tony. Adam Krośnicki, już coś tutaj było dzisiaj o Buddzie. Głównie było o tym, że nie wiem, kto to jest. Kseno, ile kosztowała możliwość mordowania ludzi na granicy? Nie pamiętam. Więc no takie jest moje zdanie na temat WOŚP-u. Co do zasady, dobrze, no nie? Jak każda pomoc potrzebującym. Ale wyjebałbym z tego marketing, wyjebałbym z tego lansowanie się celebryctwa. Zamiast tego celebryctwo bym opodatkował, żeby zamknęło dupę. A przede wszystkim, ja wiem, tych rzeczy pewnie nie da się wyegzekwować, ale jest jedna rzecz, którą dałoby się wyegzekwować. MyShop, ciekawe. Ja generalnie mam dostęp do pisma przez Legimi. Kiedyś prenumerowałem, teraz mam dostęp przez Legimi, ale to chyba tylko właśnie obejmuje PDF-y w Legimi bez dostępu online. Jest jedna rzecz przede wszystkim, którą można by wyegzekwować, czyli politycy angażujący się w prywatne inicjatywy charytatywne publicznie. Do wyjebania. To jest rzecz, kurwa, do wyjebania jako pierwsza. I to też Kseno dobrze mówi, możliwość odliczenia od podatków. No bo to też jest to, co robią wielkie firmy i wielcy darczyńcy.
Kiraj, a jakby tak zrobić WONFZ Pomocy, Wielka Orkiestra NFZ-owej Pomocy, co roku koncerty, imprezy dla ludzi, wielkie show za to, że płacą podatki i pokazywać, co z ich pieniędzy udało się zrobić. No, myślę, że to byłby spoko pomysł. Ale niestety, mamy już to miejsce zajęte przez jebanego Lipka Owsiaka. Jebanego Lipka Owsiaka, który nie lubi podatków i woli filantropię. Dobrze, słuchajcie, kochani, 9:25, myślę, że powoli kończymy. Mieliśmy dzisiaj pedofilię, mieliśmy Kukiza, mieliśmy WOŚP, mieliśmy MyShop. Weź się do mnie, czy ty jesteś MyShop na Discordzie gilotynowym? Albo na jakiejkolwiek platformie, na której możesz napisać mi priva? Zbychu, kurde, ominęła mnie pedofilia. No to przypał, mordo, przypał. Przypał. Zwłaszcza, że to była pedofilia kościelna, więc w imię Boże. Był też Bonksy, tak jest. Pola, w Polsce nie wolno mówić o tym, że państwo robi dla nas rzeczy, bo widmo komunizmu jest wtedy, to prawda. Daj znać MyShop, czy możemy się gdzieś spiknąć. O, właśnie, to dziękuję. I słuchajcie, pamiętajcie o łapkach w górę? Czy tam kciukach? Ktoś chciał, żebym nie mówił łapki, więc mówię kciuki. Pamiętajcie o kciukach w górę. To jest bardzo ważne, żeby obejść algorytmy. Słuchajcie, jestem coraz bliżej uznania tego, co niektórzy mi mówią, a niektórzy mi mówią, że YouTube mnie nie lubi. Jakby starałem się unikać takiego podejścia, że no tutaj chcą nas zamknąć za prawdę, chcą nas uciszyć i YouTube kradnie mi zasięgi, ale wydaje mi się, że jakby widziałem już zbyt wiele kanałów YouTube'owych, które na przykład robią mniej rzeczy i w jednym miejscu mają, powiedzmy, na przykład mniej wyświetleń, a więcej subów. Albo odwrotnie. Dźwiedziu, YouTube nikogo nie lubi, kto nie przynosi kliknąć prawdziwym klientom. No ja też słyszałem, tak myślę, Kseno, też z jednej strony, że to może być słowo gilotyna, a z drugiej osoba z Fundacji Technologia dla Ludzi mówi mi, że sytuacja wygląda tak, że po prostu niektóre kanały są oznaczone jako nieodpowiednie do większości reklam i mają z tego tytułu mniejsze zasięgi. Więc myślę, że wasze łapki w górę mają tym większe znaczenie. Wasze komentarze też mają znaczenie i dlatego poproszę dzisiaj o komentarz o treści czeczeński uran. Może trzeba zrobić odcinek, mówi Misza Miszka. Odcinek się robi. Idzie mi kurwa bardzo źle, bo zabieram się do niego jak pies do jeża. Częściowo jest gotowy, ale jeszcze nie jest gotowy. Myślę, że zaraz jeszcze dzisiaj do niego będę siadał. Siema Lucky Luke, just subscribed. Zin 303 żubr, dwie lewe ręce w wojnie idei i opinia. Syf. Oczywiście nie oglądałem, natomiast no nie lubię jednego i drugiego, więc jaką mam mieć opinię? No nie? Ja mam taką teorię, do której przekonał mnie ktoś z was na streamach tutaj. Teorię o tym, że bo tak, są niektórzy, którzy mówią
Osobiście nie przepadam za dwiema lewymi rękami, ale zawsze jest to szerzenie lewicowych idei gdzieś tam nawet wśród prawicowców, no nie? Być może dla niektórych będzie stanowiło gateway drug. Okej, rozumiem tę perspektywę. Ja się raczej z nią nie zgadzam. Właśnie bardziej mnie przekonuje ta perspektywa, która kiedyś padła tutaj na czacie, na którymś ze streamów, że to są takie typy, które idą do tych wszystkich prawicowców i mówią im: ej, widzicie, my jesteśmy ta dobra lewica, ta jedyna lewica, z którą da się rozmawiać, a nie jakieś gówno, pojebane, tęczowe, szalone, durne. My jesteśmy ci mądrzy lewicowcy, ci spoko, którzy zadają kłam temu, co myślicie wszyscy o lewicy, a ci łokiści, tamci, to pojebani durnie. Reptylian, no właśnie Szymon mówi, wojna idei to jest to samo, tylko tam się chyba nazwa zmieniła, no nie? Zin, to było retoryczne pytanie, Ilit, czy to prawdziwe oblicze lewicy? No właśnie. I dokładnie tak mówi Reptylian. Więc takie mam podejście do nich, że to jest właśnie tego typu lewica. Aczkolwiek mogę się mylić. Może faktycznie dla kogoś będą stanowili gateway drug, a może wręcz przeciwnie. Moim zdaniem raczej przeciwnie, raczej zniechęcają do większości lewicowych idei, raczej robią sobie wizerunek tych dobrych lewicowców w oczach prawicowców. A na temat lewicowych idei, no to nie wiem, no to dla mnie takimi dwoma sztandarowymi przykładami są wypowiedzi Giełzaka o osobach LGBT i o tym, że nie powinny brać ślubów, i te ich wypowiedzi o migracji w kontekście zamieszek we Francji, no nie? Które były no dosłownie rasistowskie. Jeśli nie wprost rasistowskie, no to podszyte rasizmem, o tak. Myślę, że tak można powiedzieć z całą mocą. No bo tam nie było oczywiście takiego rasizmu twardego, tylko taki rasizm, właśnie opowiadanie przez Giełzaka o tym, że migranci zawiedli Republikę, ignorowanie tego, że migranci w Republice wzięli się stąd, że Francja była kolonialna, jakby to już Giełzak ma w dupie. Natomiast wprost mówił też o tym, że bloki w latach 60., kiedy były oddawane do użytku, to były ładne, nowe, świeże i pachnące, ale potem przyszli migranci, przyprowadzili dealerów narkotyków i zniszczyli piękne francuskie budynki. No kurwa, no jebać. Kunajuchicza, myślę, że zmieniłeś moje zdanie co do nich i masz rację. Cieszę się. Jeśli zmieniłem twoje zdanie co do nich, to mogę się tylko cieszyć. No. I Dymek w tym duecie wychodzi na bardziej ogarniętego, bo w tym odcinku z Giełzakiem powstrzymywał jego rasistowskie szarże i sprzeciwiał im się. No ale z Dymkiem mam trochę inny problem, mniej merytoryczny, a bardziej taki, że nie powinno go być w życiu publicznym, a na pewno nie powinno go być w życiu publicznym z łatką lewicowca. Ze względu na sprawy, jakie się przeciwko niemu toczyły, mimo że został w nich uniewinniony, a jednocześnie sam fakt, że chłop ma program z Warzechą i bywa w telewizji Republika, mimo że jeśli ktoś w telewizji Republika zaczyna porównywać migrantów do zwierząt albo odpadów, to oczywiście Dymek protestuje, ale kurwa, come on, Dymek chodzi do telewizji Republika, no. Ja nie jestem aż takim fanem dialogu, żeby usprawiedliwiać nim chodzenie do telewizji Republika, no nie? Myślę, że wszystko ma swoje granice. Widzieliśmy dzisiaj, w jakim miejscu jest telewizja Republika. Czy jak Dymek pójdzie do Marcina Roli, w Realu 24, to też będzie budowanie dialogu? No nie sądzę. Czy jak Dymek pójdzie do Porozmawiajmy TV, rozmawiać o żydowsko-reptiliańskim spisku, to też będzie budowanie dialogu? No nie sądzę. Myślę, że to będzie raczej legitymizowanie swoją mordą szurskiego pierdolenia. Takie mam zdanie o budowaniu dialogu przez dwie lewe ręce. Dialogu, jeśli jest to dialog z Łukaszem Warzechą i z Szymonem Pękałą z Wojny Idei. Tyle w temacie.
Tyle w temacie. Tyle w temacie. Siema Sławecki Marcin, dzień dobry. Tak, słoneczko wyszło posłuchać. Strasznie skrzypi mi fotel. Zauważyłem to dopiero w sobotę na sesji RPG Wośpowej. Reptylian. Sorry, Reptylian. Adam Kościelak. Dymek tak potężnie manipuluje swoją sytuacją osobistą i wykorzystuje ten wyrok sądu, żeby udawać, że nigdy nie molestował na inne sposoby. A najśmieszniejsze było, jak w rozmowie z Denelem Dymek opowiadał, że on też jest dyskryminowany i też męczony systemowo przez państwo i społeczeństwo w taki sam sposób jak Denel, jako osobę LGBT. Brawo Dymek, kurwa ty pało jebana. Roller, spadam miłego poniedziałku. Elo Roller, my też tu zaraz będziemy kończyć. Grzegorz Szczopiński, prawie o wszystkim, o czym Giełzak gada, nie ma pojęcia, nie próbuje nawet mieć, tylko maskuje to swoją udawaną erudycją. Zgadzam się. Dymek, Giełzak dorzuca różne nazwiska. Różne nazwiska mądrych ludzi, których się naczytał i myśli, że jak tam wrzuca nazwisk, to ma rację. Pamiętam, że chyba to było w kontekście właśnie tych wypowiedzi o zamieszkach. Później pisał na tym przeklętym Twitterze, że no ludzie zarzucają mi rasizm, ale ja powtarzam i tutaj była wymiana nazwisk i sprawdziłem sobie, kim są ci ludzie. Większości z nich nie znałem, nie mówiąc o tym, że nie czytałem, ale jestem przekonany i że żaden z nich nie pisał o tym, że przyszli migranci i nasrali do czystych budynków, kurwa. Zwłaszcza, że on mówił, że powtarzał za jakimiś autorami niebiałymi, autorami pochodzącymi z mniejszości etnicznych. No tak, jeszcze cosplayowanie PPS-u, tak, i odnoszenie się, kurwa, no dajcie spokój, ja pierdolę, ludzie, kurwa, znajdźcie swój język, ogarnijcie, co jest dobre, a co złe i przestańcie, kurwa, cosplayować historię i miziać się ze skrajną prawicą, do chuja pana, no, kurwa, i przypinać sobie łatki i ordery za bycie, kurwa, lewicowcami. Kurwa, i chłop mając tego typu osiągnięcia stwierdził, że napisze książkę z własnymi aforyzmami, sprzedaje ją za 4 dychy i ludzie ją kupują, no nie? Ja pierdolę. On będzie aforyzmy, kurwa, pisał. Aforyzmy, kurwa. Mój kolega jest niebiałym Francuzem i nie popiera tego całego multikulti. Melvin. Pogadane z kapitalistą o moim odejściu, nawet w dość dżentelskiej atmosferze. Zostaje jeszcze miesiąc, a potem nowe wyzwania. Gratuluję, Melvin. Krzysztof Olejnik, Eloszka. Słuchajcie, pamiętajcie o komentarzu Arturo D, no bo zawsze jak ktoś pyta o takie crossovery, to się mówi, że to po to, żeby odczarować lewicę i tyle, ale jak się zaczyna popularność, to od razu się okazuje, że jednak fajni lewicowcy grają na siebie. Otóż to. Kochani, pamiętajcie, żeby w komentarzu napisać czeczeński uran, pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o szerowaniu tego streama. Za jakiś czas dzisiaj pojawią się napisy pod zapisem i będzie on wtedy bardziej dostępny. Grzegorz Szopiński. Giełzak wydający swoje aforyzmy brzmi jak pies liżący się po jajach. Cieszę się, że to napisałeś i nie ja musiałem to powiedzieć. Dziękuję kochani za dziś, dziękuję za obecność. Do zobaczenia w tych przeklętych, jebanych mediach społecznościowych. Dziękuję wam za to, że tu jesteście. I widzimy się jutro o tej samej porze. Elo!